Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Nasze dzisiejsze spotkanie jest to reklama zachęcająca do wykupienia dostępu nagrania poświęconego oddechowi w kraulu. Odpalamy sobie wyszukiwarkę, wpisujemy Movement Lab, klikamy w pierwszy wynik wyszukiwania, klikamy sobie w zakładkę Szkolenia i kursy, gdzie możemy znaleźć wspomniany przeze mnie wcześniej kurs z oddechu w kraulu, który istnieje aktualnie w formie nagrania. W tym szkoleniu poruszanych jest bardzo wiele ważnych kwestii dotyczących m.in. wpływu dwutlenku węgla na nasz organizm i tego, co obala ten mit, bo do tej pory wszyscy pewnie myśleli, że dwutlenek węgla jest zły, a on wcale zły taki nie jest, bo jest nam bardzo, bardzo potrzebny. A do czego? Między innymi dwutlenek węgla w naszym organizmie jest potrzebny do tego, aby rozładować tlen z krwi, dzięki czemu zostanie on wykorzystany przez nasze komórki. I to się dzieje za pośrednictwem efektu Bora, który szerzej omawiamy sobie właśnie na tym szkoleniu. Ponieważ tlen, który nabierzemy, pobieram powietrze, on zanim zostanie wykorzystany przez nasz organizm, to musi przejść przez szereg procesów, między innymi właśnie przez ten efekt Bora, dzięki któremu za pośrednictwem dwutlenku węgla tlen zostanie z tej krwi rozpakowany i dopiero później użyty. Między innymi dwutlenek węgla odpowiada jeszcze w naszym organizmie za relaksację mięśni gładkich, dróg oddechowych i naczyń krwionośnych. Mięśnie gładkie to te, które między innymi wyścielają nasze narządy wewnętrzne. I dwutlenek węgla w naszym organizmie odpowiada również za równowagę kwasowo-zasadową krwi, czyli inaczej mówiąc za odpowiednie pH. W szkoleniu, do którego zachęcam, powiemy sobie o rodzajach i funkcjach oddechów. Między innymi jednym z nich jest oddech w kwadracie, bądź jak kto woli oddech kwadratowy. Na czym on polega? Polega on na nabieraniu, wstrzymywaniu, wydychaniu i znowu wstrzymywaniu powietrza, tak żebyśmy jak zamkniemy oczy i spróbujemy zrobić tą czynność, byli w stanie w myślach narysować sobie kwadrat. Staramy się to robić w odstępach czasowych między 2 a 5 sekund. Przykładowo, jeśli wybieramy sobie, że co 3 sekundy będzie się wszystko działo, to nabieramy oddech, cała procedura trwa 3 sekundy, następnie wstrzymujemy powietrze, wydychamy powietrze i znowu wstrzymujemy przez 3 sekundy. I co nam to daje? Między innymi jest to jedno z ćwiczeń zwiększających naszą tolerancję na dwutlenek węgla w naszym organizmie i ćwiczenie, które pomaga nam w sposób dość szybki się zrelaksować, uspokoić, jeśli jesteśmy zestresowani, ale też troszkę obniżyć nasze tętno, wyrównać oddech, kiedy jesteśmy zmęczeni. W szkoleniu tym przedstawimy sobie również wiele ciekawych ćwiczeń w wodzie i na lądzie dotyczących tego, co możemy zrobić, żeby lepiej się w tej wodzie wentylować. I tutaj przykład. Jest to ćwiczenie, w którym obie ręce mamy wzdłuż tułowia, czyli jesteśmy w pozycji dokładanki tylnej w kraulu, z oddechem przez przeciwległy bark względem pracującego. Bardzo fajne ćwiczenie, bazujące na rotacji w obręczy barkowej i wykorzystujące zasady dźwigni, zasadę takiej wagi, podczas całego procesu nabierania powietrza. Na czym to ćwiczenie polega? Polega to na tym, że wykonując ruch ramieniem, które jest z tyłu, musimy zacząć od tego, że podniesiemy je wysokim łokciem ku górze. Sprawia nam to, że jedno ramię, właśnie to, które przenosimy, znajduje się w górze, drugie, właśnie na zasadzie wagi, opada nam w dół. W momencie, kiedy ramię nam tutaj już wchodzi w wodę, zaczyna się faza podwodna, poziom linii ramion, linii barków jest równy. I dalej, wraz z naciśnięciem pod wodą ramienia, sprawia to, że ta waga zmienia swoje szalki i ramię, które jeszcze przed chwilką było pod wodą, znajduje się teraz nad wodą. W sposób bardzo naturalny jesteśmy w stanie przez taką rotację i przez lekkie dorzucenie skrętu szyją na bok sprawić, że nasza głowa w sposób bardzo bezproblemowy znajduje się nad wodą. Robi nam to dość krótkie okienko, w którym możemy bez problemu nabrać oddech, pomimo że nie ma przed nami ramienia prowadzącego i szybciutko musimy schować głowę pod wodę. Bardzo fajne ćwiczenie, zarówno dla zaawansowanych, jak i dla osób, które już znają troszkę temat i chcą go poznać po prostu bardziej. Zapraszam do wypróbowania tego ćwiczenia.
Bardzo fajne, bardzo wdzięczne. Po pierwsze, wykorzystanie krótkiego okienka, ponieważ zaraz zacznę spadać z powrotem pod wodę, więc muszę ten krótki czas wykorzystać maksymalnie na nabranie tego powietrza. I dodatkowo mogę popracować sobie ramieniem, coś co zawsze warto sobie doskonalić. Bardzo fajne ćwiczenie, pokażemy je sobie jeszcze raz w całości. Naciskam ramieniem, robi się okienko. Naciskam bark w górze równo i spada mi pod wodę. Równo spada pod wodę, dzięki czemu przeciwległy bark jest w górze. Jest to moment na bezproblemowe nabranie powietrza. I na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Jeśli materiał Cię zainteresował i chcesz poznać więcej rozwiązań i ćwiczeń polepszających Twój oddech w kraulu, zapraszam do wysłuchania materiału szkoleniowego, do którego przy zakupie otrzymają Państwo link, który będzie aktywny 30 dni od momentu wpłynięcia środków na konto. Podczas składania zamówienia proszę o podanie adresu Gmail, na który ma być wysłany link, gdyż tylko adres Gmail, czyli ten zarejestrowany z adresu Google, jest w stanie zapewnić nam dostępność do tego szkolenia. Bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia.